Cześć, dzień dobry. Witajcie u mnie na kanale. Ja jestem Tomek, mój znak to Paweł Adam Trójka, Tadeusz Adam. To jest Maciek SP9, Maria Roman Natalia, a dzisiejszy odcinek Bardzo poważny odcinek. poświęcimy na pytania, które nam przysyłacie. I które sami sobie zadajemy. Głównie na te drugie. No to co? To zacznijmy. No nie mów, że lista jest tak długa. Kurde. Co wy tu w ogóle robicie? Co my tu robimy, Tomek? Oprócz tego, że pijemy piwo, Kawę. masz jakąś dobrą odpowiedź na to pytanie? Tak. Od lat zajmujemy się krótkofalarstwem, bawi nas, cieszy nas. Widzimy wiele fajnych rzeczy w tym i próbujemy się z tym jakoś z wami podzielić. Zmierzyć z wami. Nie, z krótkofalarstwem. No, dokładnie tak. A po co w ogóle kanał o krótkofalarstwie, to jest kolejne pytanie. Nie mam pomysłu na odpowiedź na to pytanie. Po co kanał po krótkofalarstwie? Sam się nad tym zastanawiam, po co ja to robię. Chociaż na nieśmiertelnym forum SP7 PKI ktoś zadał mi pytanie. Co to za aktywność? Nudzicie się? No nudziliśmy No się. oczywiście, że się nudziliśmy i postanowiliśmy coś z nadmiarem wolnego czasu zrobić. No i robimy, a jeżeli wy to oglądacie, nawet jeżeli krytykujecie, a nie tylko chwalicie nas, To znaczy się, że warto. dokładnie. A krótkofalarstwo jest fajne i warto o nim mówić. A dlaczego właśnie ty robisz, Maćku, ten kanał? To jest kolejne pytanie, które mam tutaj przygotowane. Bo jestem mądry i przystojny? Ja jestem tylko mądry. Dla kogo jest ten kanał? I tu zapadła cisza. Znaczy generalnie dla każdego, kto postanowił zasubskrybować. Albo ogląda bez subskrypcji. No a kanał jest zarówno dla krótkofalowców, jak i dla tych, którzy z krótkofalarstwem mają niewiele wspólnego. No raczej jest przeznaczony dla ludzi, którzy troszeczkę z techniką mają wspólnego, czy z elektroniką i szukają czegoś nowego, co ich będzie bawiło. Tu mam fajne pytanie, O. Maćku, tu mam fajne pytanie. Jak dobieracie tematy i wątki do kolejnych odcinków? I tu w zasadzie chyba nie ma dobrej odpowiedzi, bo tak naprawdę to taki trochę żywioł, to znaczy... Nie ma, to jest dosyć losowe. Jak jest impreza, na którą możemy pojechać, to jedziemy To na nią. imprezujemy. To imprezujemy. Jak przyjdzie coś fajnego, to staramy się to pokazać. Unboxujemy. To unboxujemy. Jak jest coś do polutowania, to lutujemy, bo akurat się zdarzyła sytuacja, że trzeba polutować i to Kogoś? musi wsadzić coś albo kogoś. Tak No jest. dobrze, my spotykamy się dzisiaj, Tak, robimy właśnie. celebrując w sumie, bo to w sumie pierwsza rocznica, jak z Maćkiem, będąc za gramanicą, wybraliśmy się wspólnie na pierwszy radiowy event. Mniej więcej rok temu No tak, do tej pory spotykaliśmy się, szukaliśmy, jeżeli chodzi o eventy, to szukaliśmy spotykaliśmy się drewna. w Burzoninie. Szukaliśmy drewna w Diurne. Tak, to był właśnie ten moment, kiedy zauważyliśmy, że w Holandii nie ma lasów, ponieważ wszystkie zostały wyrąbane, żeby zrobić statki, którymi będą przywozić drewno z zagranicy. Okej. Tak było. I to było mniej więcej rok temu. Pojechaliśmy do Diurne, które jest nieopodal Helmond, gdzie mieszka Tomek.
No a teraz właśnie przyszedł ten moment, że minął rok i znowu event w Diurne, więc wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy. I pojechaliśmy. W tym roku nie tak okazale jak poprzednia edycja. Nieduży event, ale Zdecydowanie skromny, bardziej lokalny. Znaczy ja podejrzewam, że pogoda jednak... tak. Dzisiaj o 7 rano urwanie chmury przeszło nad Helmond. Ja wręcz byłem przekonany, przez sen słyszałem, jak ktoś ciągnie wielki metalowy kontener po betonie, a to tylko deszcz padał. Było głośno. Skromniejsza impreza, zdecydowanie skromniejsza, ale w dalszym ciągu bardzo, bardzo taka... Bardzo sympatyczna. Sympatyczna. Jak ktoś będzie w okolicy i to się właśnie będzie wydarzać, zdecydowanie polecamy wpaść. Link do agendy okolicznych imprez gdzieś pokaż palcem. Tu albo tam. Tam A, będzie. albo tam. Tam będzie. Tam będzie. No i to jest również bardzo ważna impreza dla nas, ponieważ po raz pierwszy otrzymaliśmy celebryckie wynagrodzenie. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Myśmy przyjechali do Diurne, zaczęliśmy tam latać, ja z telefonem, Tomek z kamerą, żeby coś nakręcić, coś Wam pokazać, po czym podchodzi do nas bardzo sympatyczny człowiek. Gerard. Pozdrawiamy Gerarda. I po krótkiej rozmowie otrzymaliśmy nasze... Znaczy przede wszystkim nas rozpoznał. I tak, to jest to najważniejsze. było najlepsze. To było najlepsze. To naprawdę jest ogromna radość. Gerard, bardzo dziękujemy. I trochę porozmawialiśmy o tym, co się dzieje, o tym jak kręcimy te filmy i otrzymaliśmy, słuchajcie, każdy z nas dostał coś takiego. To jest żeton na kawę. Pierwsze nasze wynagrodzenie jako YouTube'owych celebrytów. Rewelacja. Naprawdę Ja się zastanawiam, czy nie zacząć się monetyzować. niby niewiele, a sprawia wrażenie, że ktoś nas zauważył. Super sprawa po prostu. Ogromna radość. No co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że... W przebitkach oczywiście pokażemy Wam, co było na stołach, jakie mniej więcej były ceny na niektóre wystawione produkty, bo tym razem to naprawdę bardzo kameralna impreza. Bardziej towarzyskie spotkanie kolegów z okolic niż giełda. Niż giełda. Tak. Tak, to w sumie fakt, bo przy tym barze, który tam funkcjonuje, zdecydowanie Zdecydowanie tłumnie. więcej ludzi przy barze Niż przy stoiskach. w okolicach baru niż przy stoiskach. No ale było też trochę fajnych rzeczy. Ja oczywiście jak zwykle skupiam się na takich giełdach, na starociach. Parę odbiorników Yesu. Jakieś transceivery, perełka, bo odbiornik Drake'a, który zobaczycie gdzieś w przebitkach. Co jeszcze? Bardzo ładne klucze telegraficzne. General Electric Ach, no przepiękny transceiver General Electric. na 49 MHz, zawierający jednocześnie odbiornik na CB. pasmo CB. Tak. I Cudownie. wyglądający naprawdę bardzo klasycznie, taki Amerykanin z lat 50., może 60. Coś, co można z anteną teleskopową. W przeciwieństwie do Alana 87 naprawdę można nazwać klasyką. Tak. Kilka ładnych kluczy telegraficznych, sztorcowych, co jeszcze? Jakieś wysokoohmowe słuchawki, takie historyczne czy historyzujące, trochę mierników, ale ze sprzętu takiego klasycznego, krótkofalarskiego, sprzętu współczesnego. ICOM 7400, 7400, tak. 7400, tak. I to w zasadzie jedyne urządzenie, jakie tam współczesne urządzenie, które można było znaleźć. No tak jak powiedziałem,
Pchlitarg. Pchlitarg, Nie było tak. z tej z częściami elektronicznymi. Te mikrofony Motorola z obciętymi przewodami. O tak, bezprzewodowe mikrofony Motorola były znakomite. Po 1 euro za sztukę, słuchajcie to. Czemu myśmy tego nie kupili? Cały karton. Trzeba było kupić, bo naprawdę wkładki Motorola po prostu Podejrzewam, że droższe niż całe te obudowy. w porównaniu z tym, co jest wsadzone w te mikrofony Jak głośniki widzicie, za chińskie. plecami my naprawdę z pogodą żeśmy nie oszukiwali. Dzisiaj jest tutaj cały czas tak. Trochę świeci słońce, za chwilę mocno wieje, za chwilę przejdzie urwanie chmury. Będzie Niesympatyczna pogoda. Jakie wątki pojawią się na kanale? To takie trochę pytanie, które się nawiązuje do tego poprzedniego. Tego nie wie nikt. To znaczy w planie mamy kilka imprez, na które chcemy pojechać. Być może Dortmund jeszcze w tym roku ogarniemy. Być może jakaś mała impreza w Belgii. Być może przyjdzie jakaś kolejna nieoczekiwana paczka. Co? Tak spoglądasz? No spoglądam, no cały czas piszę 8 band al mode. Nie wiem, czy I jeszcze te tutaj cyferki i chińskie robaczki. tak. Tak, to w następnym odcinku przyszła do mnie paczka z Dalekiego Wschodu. I Kolejna będziemy wersja. unboxować. Będziemy unboxować kolejną Powiemy trochę, wersję. co? Trochę Kolejna wersja Micro SDX-a. ale znacznie ciekawsza. Znacznie sympatyczniejsza. Właściwie czarna cegła z pomarańczowym dekielkiem. Z wbudowanym zasilaniem w środku. Z najnowszym softwarem. Tak, wersja X. I co jeszcze? No ładne to jest, weź to wyjmij i pokaż. Nie będzie frajdy. Tak mówisz? Niech czekają. Dobra. Jaki jest cel tego kanału? Nie, no chleb, sól, dziewczynki w strojach krakowskich, prezenty, Maybach. Maybach. Znaczy, zaczęliśmy od nowego studia, jak widzicie. Tak, to znaczy dorobiliśmy się studia. Tak. To jest ważne, że to się jednak monetyzuje i że... I że stać nas na nowe studio. Tak, to jest właśnie cel. Bo przecież zupełnie nie chodzi nam o to, żeby popularyzować krótkofalarstwo i opowiadać o różnych fajnych, naszym zdaniem, Tak. rzeczach, które się w świecie krótkofalarskim dzieją. No Teraz- masz jeszcze jakieś pytania? Nie, teraz twoje. Czy Tomek mógłby podać numer telefonu do siebie? Tak, oczywiście. +31 0645 37570. Ostatniej cyfry zapomniałem. Zdarza się. Dobra. Jak macie więcej pytań, na które chcecie, żebyśmy odpowiedzieli i może nawet na niektóre odpowiemy zdecydowanie poważniej, to macie komentarze, pytajcie, a my postaramy się odpowiedzieć. Szczerze. No i teraz segment niesponsorowany, czyli żebrzemy o lajki, komentarze, subskrypcje, bo tylko niecałe 20% z Was regularnie subskrybuje nasz kanał, a jeżeli nie subskrybujecie, to przecież tracicie te wszystkie wspaniałe odcinki. Z Burzenina chociażby, gdzie pojawiają się, o czym powinniśmy koniecznie wspomnieć, pojawiają się na kanale wykłady z Burzenina, z ostatniego zjazdu, o które wiem, że bardzo często prosiliście organizatorów i jest to odpowiedź między innymi organizatorów zjazdu technicznego na wasze sygnały. Te materiały pojawiają się u nas tutaj na kanale, ale pojawiają się również na kanale zjazdowym, o czym warto pamiętać i szukajcie na YouTubie Zjazd Techniczny Burzenin. I w tym odcinku to tyle.
tak zupełnie o niczym, na spontanie, bez przygotowania. Musieliśmy wypróbować nowe studio. Jak zawsze zresztą. Zawsze próbujemy czegoś nowego. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Ja jestem Tomek. Ja jestem Maciek, Papa Alfa 3 Tango Alfa. Stefan Paweł 9, Maria Roman Natalia. Do następnego razu. Hej.